Czy silnik, czy turbina, czyli wybór kolejnej technologii może być podyktowany wieloma czynnikami. Pierwszym takim podstawowym kryterium wyboru jest ilość ciepła, które potrzebujemy i parametr tego ciepła. Turbina gazowa będzie wybrana tam, gdzie potrzebujemy proporcjonalnie więcej ciepła niż energii elektrycznej lub potrzebujemy ciepła o dużo wyższym parametrze, czyli normalnie o dużo wyższej temperaturze. Czyli możemy przyjąć, że tam, gdzie mamy większe potrzeby na energię elektryczną, zastosujemy silnik gazowy, tam, gdzie potrzebujemy więcej ciepła, zastosujemy turbinę gazową lub miks obydwu technologii. Kolejnym kryterium wyboru, jeżeli chodzi, czy decydujemy się na silnik gazowy, czy na turbinę gazową, jest też moc elektryczna instalacji. Dla małych instalacji poniżej 5 MW, w 19 przypadkach na 20 będzie to silnik gazowy. Tutaj turbina gazowa ma sens tylko wtedy, kiedy potrzebujemy ciepła o wysokim parametrze, wtedy możemy rozważać instalację małej 4-3 MW turbiny gazowej w celu podtrzymania tego procesu. W innym przypadku przeważnie silnik gazowy jest lepszym wyborem. Z drugiej strony, powyżej 10 MW mocy zainstalowanej elektrycznej, silnik gazowy generuje dużo większe nakłady inwestycyjne, 2-3-krotnie wyższe i ta skala rośnie wraz z rozmiarem instalacji, więc tutaj pierwszym wyborem powinna być turbina gazowa. U nas w Caterpillarze, w Enerii, takim przedziałem dyskusyjnym, gdzie możemy zaoferować obydwie technologie i zawsze analizujemy wtedy dokładnie dwa rozwiązania, jest to przedział 5-10 MW. Tutaj nie ma prostych odpowiedzi i nasz zespół inżynierski robi bardzo dokładne obliczenia, analizy w celu dobrania właśnie optymalnego rozwiązania dla tego przedziału mocowego. O doborze urządzenia może również decydować sposób eksploatacji. Ogólnie urządzenia oparte na silnikach, czyli taka typowa kogeneracja, pracuje od połowy obciążenia do pełnego obciążenia bez ograniczeń czasowych i praktycznie w tym zakresie sprawność urządzenia zmienia się, ale to są zmiany niezauważalne. Inaczej niż turbiny. Turbina, której bardzo dużą zaletą jest to, że może pracować praktycznie z żadnym obciążeniem, zmienia bardzo wyraźnie swoją sprawność. Czy turbina będzie pracować z 10% obciążeniem, czy z pełnym, wpłynie bardzo istotnie na sprawność. I to też może być element, który wpływa na wybór. Dodatkowo z agregatu prądotwórczego, to jest bardzo takie uproszczenie, przybliżenie takie techniczne. Mamy dwa czynniki, mamy energię cieplną, energię elektryczną i można powiedzieć, że jest to 1:1. W turbinie jest to inaczej, w turbinie to jest 1:2, gdzie 1 to jest energia elektryczna, 2 to jest energia cieplna. W jakich branżach widzimy turbiny gazowe? Są to przede wszystkim branże, które potrzebują ciepła o wysokim parametrze. Czy to w postaci strumienia gorących spalin o temperaturze powyżej 500 stopni, więcej 600, albo pary technologicznej, gdzie tej pary potrzebujemy w tonach, a nie w kilogramach. Takim pierwszym strzałem, który możemy podać, jest to branża produkująca materiały budowlane, płytki ceramiczne, płytę karton gipsową, czyli z jednej strony produkujemy energię elektryczną na potrzeby produkcyjne zakładu, a ciepło przeważnie używamy wtedy do procesu kalcynacji czy do suszarni rozpyłowych, tak jak w naszej realizacji w Ceradzie, gdzie zainstalowana jest mała turbina gazowa o mocy 5 MW, ale instalacja silnika gazowego w tym konkretnym przypadku nie miała sensu, gdyż zakład potrzebuje ogromnego, masowego przepływu gorących spalin do suszenia prefabrykatu, takiej gliny do produkcji płytek ceramicznych, czego nie jesteśmy w stanie zrobić silnikiem gazowym. Z drugiej strony para technologiczna. Tutaj mamy parę technologiczną używaną w wielu branżach, naprawdę. Takim prostym przykładem są papiernie, które zużywają pary w tonach na godzinę, w dziesiątkach, jak i w setkach ton na godzinę. Dalej, autoklawizacja, przetwórstwo gumy. Tam wszędzie pary potrzeba ogromne ilości masowo przez cały rok. To są zakłady pracy ciągłej, które są niezatrzymywane, gdyż technologie parowe są przeważnie niewyłączane, tylko chodzą reżimem swoim po parę miesięcy. I tutaj przerwy w dostarczaniu pary czy energii elektrycznej są bardzo kosztowne dla tych zakładów. I turbina gazowa doskonale się tam wpasuje, gdzie w tym momencie mamy wytwarzanie pary z konwencjonalnych kotłów węglowych OR na potrzeby przemysłu. Tam turbina gazowa jest tak naprawdę odpowiedzią 1:1. W naszym portfolio mamy turbinę gazową, która wytworzy 10 ton pary, 15 ton pary, 25 ton pary, 50 ton pary. Są takie szeregi kotłów, które możemy wprost zastąpić naszymi turbinami gazowymi. Więc podsumowując, materiały budowlane, przemysł chemiczny, przetwórstwo, papiernie, tu wszędzie może pracować turbina gazowa jako urządzenie przemysłowe.